Kilka lat temu miałem okazję odwiedzić fabrykę w Hiroshimie Mazdy. I to nie jest zwykły zakład. To cały kompleks z własnymi szkołami, hutami. Historia Mazdy zaczęła się skromnie. Od trójkołowca, poprzez silniki Wankla, wygrany wyścig w Le Mans. Dziś Mazda prezentuje nam zupełnie coś nowego, czyli samochody elektryczne. Ale jest jedna rzecz, która się nie zmieniła. Obsesyjne wręcz podejście do sztuki gięcia blachy. Podkreślano mi to na każdym kroku i sami musicie przyznać, że Japończycy potrafią to robić naprawdę dobrze. A jaka jest nowa Mazda 6, która powstała we współpracy z Changanem? Dzisiaj postaram się o tym przekonać i zobaczyć, czy więcej w tym aucie jest japońskiego ducha, czy chińskiej technologii. Zapraszam na odcinek. Ok, na początek przyjrzymy się standardowo wnętrzu auta. Zapraszam do środka. Mamy tutaj bardzo fajne, czytelne zegary. Oczywiście nie może zabraknąć nam ekranu centralnego, do którego przejdę później i pokażę. Natomiast chciałbym powiedzieć o samym wykończeniu tego samochodu. Tutaj tunel środkowy przeszyty takimi nićmi, tak samo kierownica, również te wstawki z nici i tutaj pociągnięte wzdłuż całych drzwi aż po samą kierownicę, wykończenie tej kierownicy. Fajna czarna podsufitka, która nadaje takiej trochę ekskluzywności. Kierownica, która dość dobrze leży w dłoniach, nieco spłaszczona od dołu. Fajnie tutaj ma te wypustki, nazywane bicepsami przeze mnie, nie wiem jak wy je nazywacie. Natomiast to wszystko jest bardzo dobrze wykończone i to wszystko bardzo fajnie wygląda, jeśli chodzi o wyposażenie. Wszędzie mamy dość miękkie materiały, wszędzie możemy poczuć, że jest to wszystko naprawdę dobrze dopracowane. Tak samo zobaczcie, nawet na słupku mamy nawiewy. Bardzo duże, szerokie lusterko. No i ten tunel środkowy, spójrzcie sami, on jest naprawdę duży. Jedynym mankamentem, czy też jedyną rzeczą, do której bym się przyczepił, to jest tutaj ten plastik. Natomiast tak samo mamy tutaj ambientowe podświetlenie we wszystkich zakamarkach. Ono jest puszczone również tutaj od dołu. Nie wiem, czy je widać. I tutaj tak samo w tunelu środkowym nie pożałowano materiałów. Jest również mięciutko, przyjemnie. Oczywiście miejsce na ładowanie telefonu, niestety tylko jedno. Te miejsce drugie jest nieczynne. Ja bardzo lubię, słuchajcie, takie duże, szerokie, obszerne tunele, na którym można spokojnie sobie oprzeć rękę. To mi się bardzo zawsze podobało w aucie. Mamy tutaj dostępny wyświetlacz head-up display i zobaczcie, ten ekran jest umieszczony na takiej jakby wyspie. To fajnie się wszystko komponuje, to naprawdę bardzo dobrze wszystko wygląda. Mnóstwo nawiewów, 1, 2, 3, 4, 5, boczki drzwi, tu jest to samo, co tutaj w tym tunelu środkowym, ten sam rodzaj plastiku, do którego nieco bym się jednak przyczepił, mogłoby być to... Wiecie co, on imituje trochę taki metal, natomiast to troszeczkę mi koliduje. Wolałbym jednak chyba, żeby to było bez żadnej imitacji. Jeżeli tu już ma być plastik, to niech będzie po prostu zwykły czarny plastik. Natomiast klamki dość są chłodne. Wydaje się, że chyba są nieco jest z domieszką metalu jednak. To nie jest czysty plastik w tych klamkach. Tutaj mamy jakiś głośnik systemu audio. Jeśli chodzi o same audio, tego jeszcze nie sprawdzałem. Ok, sama kierownica, słuchajcie, ona jest nieco spłaszczona od dołu. Oczywiście logo Mazdy, przyciski, kamera 360 stopni. Tym przyciskiem wysuwamy sobie spoiler. Natomiast tu tym przyciskiem wykonujemy komendy głosowe. Tutaj mamy głośność, ciszej, niżej, zmiana stacji. Oczywiście nie mogło zabraknąć kamery z przodu. Te manetki, jeśli chodzi o manetki jazdy, troszeczkę nie przypominają manetki z Mercedesa, czy też z Tesli. Tutaj mamy oczywiście wycieraczki. No i to by było tyle z przodu. Słuchajcie, przejdźmy do tyłu. Fotel się przestawia automatycznie w momencie, kiedy tylko otwieramy drzwi i wychodzimy, ponieważ do tego samochodu się nieco ciężko wsiada, ale to pokażę jeszcze za chwilę. Z tyłu mamy, tutaj mamy panel sterowania, jeśli chodzi o klimatyzację dla pasażera. Możemy oczywiście fotel z przodu, ten przedni fotel pasażera przesunąć do przodu lub do tyłu, jeśli potrzebujemy więcej miejsca. Natomiast samo wykończenie tyłu tutaj również nieco, zobaczcie, troszeczkę takie, nie wiem czy dobrze widać, te fotele są nieco wgłębione.
także one są fajnie dopasowane tutaj na plecy. Podłokietnik oczywiście jest wyposażony w 2 cup holdery. Tutaj jest taka guma, żeby się nie ślizgały, te kubki nie wypadały. Oczywiście montowanie ISOFIX. Natomiast jeśli chodzi o miejsce nad głową moją, dzięki temu szklanemu dachu mam go nieco więcej. Natomiast to jest pewnie, podejrzewam, że około 6-7 cm. Nieco lepiej to wygląda, jeśli chodzi o miejsce z przodu przed fotelem. Chociaż ten fotel w tej chwili jest wycofany chyba na maksa, wiecie, bo ciężko powiedzieć, bo ten fotel się do tyłu cofa, podczas gdy nikogo z przodu nie ma. Natomiast kiedy dopiero wsiadamy i zajmujemy pozycję za kierownicą, ten fotel się przybliża do naszej ustalonej pozycji, czy też zapamiętanej pozycji. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o tył samochodu. Zobaczmy jeszcze, co tam się dzieje w bagażniku. No słuchajcie, ten bagażnik jest całkiem spory, nie można tutaj naprawdę narzekać na brak miejsca. Jest to naprawdę dużo miejsca, jestem zaskoczony. Tutaj mamy głośnik do subwoofera, oczywiście półeczka, ona jest dzielona na 2 części, jedna, druga, to nie można zdjąć obydwie, natomiast jest tu całkiem dużo miejsca. Tutaj mamy jakiś trójkąt, jakieś gadżety. Fotel możemy położyć. Nie wiem, ile to jest dokładnie litrów tego bagażnika. Napiszę Wam to później, ale to wygląda na całkiem bardzo duży bagażnik. A tak się prezentuje tył tego samochodu. No musicie przyznać, że fotele naprawdę robią wrażenie pozytywne. Sami zobaczcie, jak fajnie one są wykonane. Tutaj mamy te poduszki boczne, które trzymają nas w zakrętach. Przedtłoczenie z napisem Mazda. Tutaj nie ma żadnego ambientu, ale skądś on się jakimś cudem on się przedostaje i się odbija na tym plastiku. Oczywiście fotele są wentylowane, podgrzewane. Niestety, czy też stety, nie ma wbudowanego masażu, no ale to już jakby szczegół. Ekran środkowy, czy też ekran centralny i jakie funkcje mamy tutaj dostępne. Kamery 360 stopni. Możemy sobie zmienić widok na 3D. Zobaczcie, to jest naprawdę dość w miarę wszystko responsywne, działa. Nawet wie, że jesteśmy w górach, na śniegu. Jeśli chodzi o pozostałe funkcje, typowe funkcje dla auta tej klasy, head-up display, mamy tutaj tryby jazdy, spersonalizowany, normalny, sportowy, tryb rekuperacji, mamy aż 4. Zobaczcie, mamy mocny, środkowy, czy tam wypośrodkowany, standardowy i niski. Ja jeżdżę w tej chwili na standardowym, uważam, że to jest dla mnie najodpowiedniejszy. Powiadomienia, ustawienia klimatyzacji, możemy sobie zmienić tryb na ciemny, który też wygląda bardzo fajnie, dźwięk, multimediów i tak dalej, więc nie ma tutaj jakichś specjalnych funkcji ponad to, natomiast wszystko co potrzebne, wszystkie chyba najważniejsze funkcje, tak samo zobaczcie, tutaj właśnie są te fotele, możemy sobie włączyć jednym przyciskiem, w zasadzie mamy grzanie tych foteli, temperatura. Oczywiście mamy podłączenie, słuchajcie, do CarPlaya bezprzewodowe, także to jest na pewno duży plus i zużycie energii, jak wygląda w tym samochodzie. Wersja, którą dzisiaj okazję mam testować, to jest wersja Takumi, ale jeśli spojrzymy w konfigurator, mamy 2 dostępne wersje. Takumi i Takumi Plus. Czym się one od siebie różnią? Otóż Takumi Plus jest nieco lepiej wyposażona. Mamy tam roletę, która może nam zasłonić dach panoramiczny, dzięki której wnętrze się nam po prostu nie będzie tak nagrzewało. No i oczywiście rodzaj tapicerki. Tutaj mamy czarną, taką gładką skórę, jak widzieliście wcześniej. Natomiast w Takumi Plus mamy do wyboru taką beżową skórę, która ona nie jest do końca gładka, tylko jest taka lekko meszkowata i jest zupełnie inna w dotyku. Poza tym są jeszcze różnice w baterii oraz w mocy. Otóż wersja Takumi posiada moc 258 koni mechanicznych i baterię LFP. Natomiast wersja Takumi Plus posiada moc 248 koni mechanicznych i baterię NMC. Bateria LFP w Takumi ma 68,8 kWh, prawie 69, natomiast wersja w Takumi Plus ma 80
kWh. I można by powiedzieć, momencik tylko wyłączę tutaj te wszystkie powiadomienia o rozpraszaniu się i można by powiedzieć, no tak, to skoro w tamtej wersji jest większa bateria, więc chyba się ją bardziej opłaca kupić, skoro różnica w cenie nie jest duża. Otóż słuchajcie, dla tych, którzy się nie bardzo orientują w tych wszystkich bateriach, kilowatogodzinach i tak dalej. Baterię LFP, tak jak wspomniałem, ładujemy do 100% bez obaw o degradację tej baterii. Natomiast baterię NMC ładujemy, czy też zalecane ładowanie jest do 80% po to, żeby utrzymać jej jak najdłuższą żywotność. I sumarycznie, jeżeli używamy auto na co dzień i nie potrzebujemy ładować tej baterii do 100% w wersji NMC, te zasięgi mamy podobne pomiędzy baterią LFP a NMC, tym bardziej biorąc pod uwagę, że w baterii w LFP mamy krótszy czas ładowania. Więc podsumowując, teoretycznie lepszym wyborem będzie, bynajmniej według mnie, kupno samochodu tańszego z baterią nieco mniejszą, właśnie tą LFP, ale bez problemu ładujemy sobie ją szybciej i w zasadzie do 100%, co zapewnia nam zasięg na poziomie baterii NMC, która jest naładowana do 80%. Pozostałe rzeczy, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe software'owe sprawy, tutaj nie ma wielkiej różnicy. Tak jak już wspomniałem, różnica jest tylko w tej rolecie jeszcze dodatkowej, a cała reszta, tak jak head-up display i inne wszystkie udogodnienia, one są w zasadzie takie same w jednej i w drugiej wersji. Może teraz powiem coś o prowadzeniu tego samochodu. Otóż auto się naprawdę bardzo fajnie układa w zakrętach. Mimo tych 258 koni, które mogłoby się wydawać, że no jest to mało jak na elektryka, bo słyszymy auta, które mają tam powyżej 400 koni i to jakby nie jest nic, co robi wrażenie. Natomiast tu mamy 258 koni i napęd na tył, ale to spokojnie wystarcza, żeby płynnie sobie jeździć tym samochodem. Ten samochód powstał przy współpracy, tak jak wspomniałem na samym początku filmu, z chińskim Changanem, też Changenem. Cała platforma jest pożyczona właśnie od Chińczyków oraz też część oprogramowania. Natomiast jeśli chodzi o zestrojenie tego zawieszenia, no to już Japończycy zrobili je po swojemu. I tutaj to czuć, ponieważ w odróżnieniu od... Zobaczcie, fajnie, bardzo fajnie, to naprawdę chce się tym jechać. W odróżnieniu od innych chińskich samochodów, tu jest to zawieszenie nieco sztywniejsze i nieco bardziej płynniejsze. To jest tak, że to auto nie pływa za bardzo na boki. Cześć, nie wiem o co chodzi. Nie pływa za bardzo na boki, nie jest jakoś zbyt wyrywne, czy też nie mamy nad nim kontroli. Jeździłem już wieloma chińskimi samochodami, testowałem wiele samochodów i muszę przyznać, że tutaj Japończycy naprawdę wzięli te wszystkie klocki, które dostali od Chińczyków, poukładali po swojemu i to czuć, że to się zupełnie inaczej prowadzi niż chińskie auto. Jest to nieco twardsze, nieco bardziej przewidywalne, i tym samym chyba jednak lepsze niż w chińskim aucie. W tym samochodzie ja się czuję naprawdę dobrze. Otóż jestem otoczony tym całym samochodem, tym całym wnętrzem. Bardzo lubię, kiedy jest ten tunel środkowy taki wysoki jak tutaj w tym samochodzie, gdzie mogę sobie spokojnie położyć łokieć, zarówno jeden, jak i drugi. One swobodnie sobie spoczywają, ten na tunelu środkowym, ten na drzwiach. I czuję, że to auto, mimo że nie jest do końca sportowym autem, ma taki charakter sportowy, lekko usportowiony. Siedzi się tu dość nisko jak na samochód elektryczny, a przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, to prowadzenie jest naprawdę bardzo fajne. Podoba mi się, jak ten auto reaguje w zakrętach, jak nie jest nerwowe, jak nie jest ani nadsterowne, ani podsterowne. Muszę Wam przyznać szczerze, że jest coś w tym samochodzie, co sprawia, że chce mi się tutaj przebywać, chce mi się tutaj siedzieć. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale poczułem jakąś taką więź z tym samochodem. Jest tu mi naprawdę wygodnie, czuję się tu naprawdę bezpiecznie i komfortowo,
auto na dłuższych odcinkach, kiedy to możemy sobie to na prostej przyspieszyć, naprawdę płynie. Te zawieszenie, jak już wspomniałem wcześniej, jest świetnie zestrojone. Totalnie, zupełnie coś innego niż w dotychczasowych samochodach, które miałem okazję testować. Śmiało można sobie ten samochód prowadzić jedną ręką i nie czujesz, że musisz koniecznie mieć te dwie ręce na kierownicy, żeby cały czas mieć kontrolę. Ten samochód uważam, że ma jakiś charakter, czego brakuje współczesnym autom. On jest jakiś, on coś przedstawia sobą, on coś charakterystycznego ma. Nie wiem, czy to jest pozycja za kierownicą, która jest naprawdę ultra wygodna. Być może dlatego, słuchajcie, nie wiem, dlatego, że ostatnio dość dużo jeżdżę z SUV-ami, stąd też po prostu przejażdżka takim sedanem, nieco sportowym mi osobiście podeszła. Natomiast, tak jak już powiedziałem, jest coś w tym aucie, co sprawia, że chce Ci się tu iść, że chce się tu Tobie przyjść, że chce się Tobie do tego samochodu usiąść, że chce Ci się tym samochodem podróżować i jeździć. Zwykła, prosta frajda z jazdy, którą każdy kierowca lubi czuć i dlatego też stąd kochamy motoryzację, żeby takie właśnie odczucia mieć. Jeśli miałbym wymieniać jakiekolwiek minusy tego auta, to wydaje mi się, że to jest poziom hałasu, w sensie, że komfort w kabinie. Sami posłuchajcie. Nie wiem, czy dobrze słychać, natomiast uważam, że dość mocno słychać opony. Być może to jest kwestia tego, że auto stoi na zimowych oponach. Wiadomo, że na zimowych oponach ten poziom hałasu będzie zawsze wyższy niż na letnich. Natomiast to jest jedyna rzecz, której mógłbym się przyczepić w tym samochodzie. I tak jak rozmawiałem ostatnio ze swoim znajomym, mieliśmy taką dyskusję na temat stare samochody kontra współczesna motoryzacja, czyli samochody, które mieliśmy jeszcze 15 lat temu kontra wszystkie auta, które mamy teraz. I w zasadzie troszeczkę jakbyśmy zatracili to wszystko. Te samochody się rozmyły. Kiedyś mówiliśmy o samochodach marki premium, które miały naprawdę coś więcej, coś ponad to. Wiesz, kiedy wchodziłeś sobie do takiego Volkswagena Passata, porównywałeś z jakąś Audi A6, a nie daj Boże z Audi A8, no to wtedy czułeś tą ogromną różnicę, tą ogromną przepaść pomiędzy tymi dwoma modelami, mimo że jeden i drugi gabarytowo były podobne. Natomiast dzisiaj praktycznie każdy jeden samochód, do którego wchodzisz, ma w zasadzie podobne wnętrze, jest podobnie zrobiony, z podobnych materiałów, do których się w zasadzie nie można przyczepić, bo czy to jeden, czy to drugi, czy to trzeci producent daje Ci naprawdę świetne materiały wykończeniowe, wszędzie jest miękko, wszędzie jest przytulnie, wszędzie jest fajnie. Natomiast chyba straciło to wszystko jakąś taką piękną, straciło to wszystko jakieś takie piękno motoryzacji i dzisiaj mówimy o samochodach bardziej w formie auta, czy też pojazdu, który ma nas przewieźć z punktu A do punktu B, a nie mówimy o pojazdach w sposób już taki jakby górnolotny, gdzie te piękno motoryzacji, ta sztuka motoryzacji była częścią tego wszystkiego. Tutaj w tej Mazdzie wciąż uważam, że czuć charakter, czuć duszę motoryzacji, czuć, że ten samochód jest zrobiony z pasją, nie jest tylko i wyłącznie środkiem transportu, który macie przewieźć z punktu A do punktu B, jest czymś więcej i za to powinna należeć się bardzo duża pochwała Mazdzie. Ok, jestem na miejscu, słuchajcie, przyjechałem z powrotem pod ładowarkę. W tej chwili stan baterii to 46%, zasięg, który mi został, to 154 km. Ładujemy się z prędkością w tej chwili 59,8 kW. Ok, myślę, że czas na takie krótkie podsumowanie tego wszystkiego. Może zacznę od plusów tego samochodu. Na pewno bardzo dużym plusem jest to, jak auto się prowadzi, szczególnie w zakrętach na prostej, jak zawieszenie jest zestrojone, o czym już wcześniej mówiłem. Absolutnie to jest mój faworyt, jeśli chodzi o zawieszenie.
Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że czuję się tu lepiej nawet niż w Tesli. W Tesli oczywiście jest dużo miejsca, ale ona jest taka, uczciwie mówiąc, standardowa, natomiast tutaj czuję tą bliskość z tym samochodem i to bardzo mnie zachwyca i bardzo lubię być taką integralną jego częścią i tu w Mazdzie to wyczuwam, że jestem nie tylko kierowcą, ale też częścią tego auta, który jest niezbędny do jego prowadzenia. Natomiast w Tesli to wygląda trochę tak, jakbyś był pasażerem, natomiast tu czujesz się w 100% kierowcą. Bardzo dużym plusem jest jakość wykończenia tego samochodu. Jest naprawdę bardzo fajna, zarówno w tej wersji Takumi, jak i tej Takumi Plus. Tutaj naprawdę niczego nie brakuje. Są świetne materiały. Nie można niczego zarzucić, oprócz tych dwóch plastików, które Wam pokazywałem na samym początku. Jakość audio też jest całkiem znośna. Mamy tutaj do czynienia z systemem Sony. Oczywiście mamy też takie udogodnienie, jakby chociaż właśnie zestaw głośno mówiący w zagłówku, także no naprawdę na ten podstawowy jakby pakiet, który dostajemy w standardzie, no to dostajemy tu naprawdę dużo. Minusem będzie moim zdaniem, szczerze powiedziawszy, za dużo teraz tych minusów to nie widzę, bo to auto mi się naprawdę podoba. I mówię to naprawdę, nie mówię to jako jakiś materiał sponsorowany, czy coś w tym stylu. Nie, to auto mi się naprawdę podoba. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę, że to jest sedan, że nie każdemu będzie pasowało to auto, natomiast tutaj wszystko jakby jest na piątkę z plusem. Z minusów na pewno brak w ofercie napędu na wszystkie 4 koła. Może trochę mało tej mocy, chociaż te 258 koni uważam, że jest całkiem wystarczająco, no ale jeżeli ktoś szuka wrażeń, to myślę, że chciałby te 400 albo i 500. Reszta jakoś takich minusów wielkich nie widzę w tym samochodzie. No może oprócz jeszcze tej troszeczkę jakby zwiększonego hałasu w kabinie, ale ciężko to nazwać hałasem, zwiększonego szumu w kabinie. No bo mam wrażenie jednak, że tutaj te szyby podwójne szyby sprawdziłyby się trochę lepiej. Tutaj mamy bezramkowe drzwi z pojedynczą szybą, dlatego też może ten szum jest nieco bardziej odczuwalny, natomiast przy wyższych prędkościach on w jakiś dziwny sposób się redukuje. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Jechałem teraz w tunelu, jechałem z prędkością 120 km na godzinę. Zupełnie mi to absolutnie w niczym nie przeszkadzało. A więc tak, słuchajcie, no, ci, którzy oglądają już mój kanał od dłuższego czasu, doskonale wiedzą, o co chodzi. Ładowałem samochód do 80%, pojechałem w trasę 141 km do miejscowości Eikedalen, która jest położona 913 metrów nad poziomem morza, czyli jest to dość wymagająca trasa. Przyjechałem tu z powrotem na miejsce i naładowałem samochód z powrotem do 80% po to, żeby zobaczyć, ile wynosi realne zużycie tego samochodu. A więc wyniki wyglądają następująco. Słuchajcie, energia dostarczona 27,14 kWh. Uważam, że to będzie jeden z lepszych wyników. Nie wiem, czy nawet nie lepszy od Tesli, bądź też na poziomie Tesli. Średnia ładowania 65,35 kW, natomiast maksymalna to była 75,48 kW. Rozpoczęcie ładowania 46%, zakończenie ładowania 78%, natomiast na komputerze, tutaj na wyświetlaczu było pokazane 80%. Zresztą mogę Wam pokazać tutaj teraz też, jak sami widzicie, jest 80%. Chodzi o to po prostu, że na ładowarce przeskakuje co 2%, więc nie zdążyło to odnotować, że jest 80%. Zapłaciłem 159 koron, a jeśli chodzi o krzywą ładowania, to Wam tutaj ją poniżej wkleję. Tak to wygląda. Przepraszam, jeszcze jedna ważna rzecz. Czas ładowania, który to był. Słuchajcie, to jest 24 minuty 55 sekund. Będzie to pewnie, podejrzewam, jeden z lepszych czasów ładowania, których osiągnąłem podczas moich testów.
i testowanych aut. Natomiast jeszcze nie testowałem samochodów z tą architekturą 800V. Jestem bardzo ciekawy, jak one by tutaj wyszły i wypadły w tym teście. Na pewno one się pojawią na moim kanale. Nie wiem kiedy, ponieważ jak sami wiecie, współtworzę podcast wraz z Czarkiem Jachowskim co drugą sobotę, także jest tej pracy dość sporo, zarówno przy jednym, jak i przy drugich materiałach. Dlatego jeśli dotarliście do samego końca tego wideo i oglądacie mnie dalej, bardzo Was proszę, zostawcie subskrypcję, bądź też łapkę w górę, bądź też komentarz. Algorytmy to uwielbiają, po to, żeby ten kanał mógł rosnąć i żebym mógł częściej testować te samochody, bo jest ich naprawdę sporo, chciałbym Wam je wszystkie pokazać. Niestety ograniczają mnie możliwości czasowe, a myślę, że jeżeli ten kanał będzie rósł, będę widział w tym po prostu sens. Dzięki, że dotrwaliście do końca. No i co? Spotykamy się w podcaście elektrycznym, na który Was zapraszam. Link oczywiście zostawię Wam w opisie. W podcaście rozmawiamy o różnych ciekawych rzeczach dotyczących elektromobilności, ale nie tylko, więc warto wejść, spojrzeć, zobaczyć, co tam naprawdę wyrabiamy i co my tam robimy. A my się widzimy w kolejnym odcinku z kolejnym samochodem, który będę testował. I co? Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.